Cześć! Dzisiaj opowiem Wam o aspekcie czasownika, ale informacje, które teraz zaprezentuję, to są już informacje dosyć skomplikowane, bo pierwszy film o aspekcie możecie obejrzeć, żeby wiedzieć, o co chodzi w pierwszej parze aspektowej. To znaczy, o co chodzi w czasownikach niedokonanych i dokonanych, czyli imperfektywnych i perfektywnych, a to, co zaprezentuję teraz, jest następnym krokiem. I teraz tak, przypomnę tylko, że my wiemy, że często prefiks zmienia czasownik niedokonany w czasownik dokonany. Na przykład robić, zrobić, czytać, przeczytać, pić, wypić, jeść, zjeść, pisać, napisać. Jest dużo takich czasowników, ale czasami studenci mają taki mały problem, bo mówią tak: dobrze, jest czasownik gotować, to jest czasownik niedokonany i ja pytam, a jaki jest czasownik dokonany? I oni mówią, przygotować? No niestety nie, bo czasami wydaje nam się, że jak słyszymy ten element gotować plus prefiks, to na pewno jest to pierwsza para aspektowa. To znaczy ta para, która ma to samo znaczenie, tylko inny kontekst użycia. To nieprawda. Nie zawsze tak jest, że każdy prefiks, a raczej nigdy właściwie nie ma takiej sytuacji, żeby dowolny prefiks dalej tworzył pierwszą parę aspektową. Tych pierwszych par musimy się nauczyć. Natomiast kolejne prefiksy dodawane do czasowników niedokonanych zmieniają znaczenie. I tych prefiksów jest w języku polskim kilkanaście i prawie każdy z nich może tworzyć nowy sens czasownikom, które powstają na bazie czasownika niedokonanego, podstawowego robić. I teraz zobaczmy. Na przykład dorobić dodajemy do. Dorobić to znaczy na przykład, polski przykład. Babcia zrobiła 20 pierogów, dzieci zjadły te pierogi, pierogi były pyszne i dzieci chcą jeszcze, więc babcia zdecydowała się dorobić jeszcze 10 pierogów, to znaczy zrobić dodatkowo więcej. Natomiast jeżeli do czasownika dorobić dodamy się, to mamy jeszcze nowy sens. Na przykład Łukasz bardzo długo pracował i w rezultacie ma finansowy sukces. To znaczy na przykład Łukasz dorobił się domu. To znaczy pracował tak długo, zarobił tyle pieniędzy, że w rezultacie ma dom. Dorobić się ma jeszcze inne znaczenia, które najlepiej sprawdzić w słowniku, ponieważ jest ich bardzo dużo. Sprawdźmy jeszcze czasownik, który na pewno już znacie. Czasownik zarobić. Zarobić to znaczy dostawać pieniądze po wykonanej pracy. Zarobić pieniądze. I oczywiście z samym pierwszym sensem czasownika robić nie ma to aż tak dużo wspólnego. Jeszcze jeden Wam przedstawię, inny, jeśli chcecie, proszę sprawdźcie w słowniku. Na przykład podrobić. Podrobić to znaczy sfałszować. Na przykład ktoś podrabia autograf, czyli fałszuje autograf, albo jakiś bardzo dobry malarz podrobił obraz Picassa. Podrobił obraz Picassa, czyli namalował obraz identyczny, ale nie zrobił tego Picasso. On podrobił obraz. I teraz uwaga, te czasowniki dorobić, przerobić, wyrobić, odrobić, czyli które mają ten element z pierwszej pary aspektowej plus prefiks, tak samo jak ten z prefiksem, to czasowniki dokonane. Oczywiście czasowniki dokonane mają swoje pary niedokonane. I teraz zobaczcie, nie mamy już elementu robić, ale wszędzie powtarza się element rabiać. Rabiać. Tak samo będzie w innych parach, a właściwie w innych ogniwach aspektu. Ogniwa to są takie elementy, które łączą na przykład łańcuszek. To są ogniwa. I teraz zobaczcie, dorabiać znaczy to samo, co dorobić, ale jest niedokonane. Na przykład fałszerz obrazów decyduje się, w tym roku raz w miesiącu, sytuacja powtarza się, będę
podrabiać obrazy znanych artystów. I na koniec roku powie o rezultacie. W tym roku podrobiłem 12 obrazów, bo robiłem to raz w miesiącu. Jednak to jeszcze nie koniec historii aspektowej. Mamy ostatnie ogniwo, tu możemy powiedzieć, że to jest pierwsza para, więc 0,1, tutaj drugie ogniwo, trzecie ogniwo i to jest ogniwo czwarte. To znaczy, że do czasownika niedokonanego dodajemy do wszystkich tak samo prefiks po. I mamy takie leksemy: podorabiać, poprzerabiać, powyrabiać, poodrabiać, powrabiać, pozarabiać, popodrabiać, ponadrabiać. One oznaczają, że jakiś proces już się zaczął, ale jeszcze nie skończył. Wróćmy do naszego fałszerza obrazów. Na przykład ten fałszerz w połowie roku powiedział: popodrabiałem już 6 obrazów, ale to nie jest jeszcze rezultat, bo on chce mieć ich 12. Musi popodrabiać jeszcze kolejnych 6. Pokażę Wam bardzo szybko inny przykład. Pisać, napisać i na przykład przepisać, wypisać, dopisać, odpisać, wpisać i oczywiście wpisać się i tak dalej, nowe sensy. A więc mamy pisać, napisać, dopisać, dopisywać, a więc znowu robić zamieniło się w rabiać, a tutaj pisać, wpisywać, dopisywać, przepisywać, podpisywać i popodpisywać, podopisywać i tak dalej, i tak dalej. Kiedy będziecie rozumieli wszystkie możliwe opcje leksykalne, to Wasz polski jest doskonały. Dziękuję. Pa!